Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę Wam kolejny prosty przepis, który dobrze sprawdzi się nie tylko na świątecznym stole, ale też i na rodzinnych biesiadach, czy nawet jako serce niedzielnego obiadu. Przygotujemy pieczony schab marynowany w soku ananasowym z dodatkiem aromatycznego tymianku. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego schabu zaczynamy od prostej marynaty. Do miski lub dzbanka wlewamy 250 ml soku ananasowego, 2 łyżki sosu sojowego i 2 łyżki syropu klonowego. Następnie dodajemy łyżeczkę suszonej kolendry, 2 łyżki lekko posiekanego świeżego tymianku i 3 przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Zawartość miski mieszamy do całkowitego połączenia. Po przygotowaniu marynaty możemy zająć się mięsem. Oczyszczamy je z nadmiaru tłuszczu i wszelkich niedoskonałości. Nie usuwajmy jednak białej błony znajdującej się na górze schabu. Będzie stanowić dodatkową osłonę mięsa przed wysoką temperaturą. Mięso przekładamy do miski lub, jak w moim przypadku, woreczka strunowego i zalewamy marynatą. Z woreczka usuwam nadmiar powietrza, po czym szczelnie go zamykam. Przez chwilę też masuję mięso, żeby umożliwić marynacie dostanie się do wszelkich zakamarków. Tak przygotowany schab odstawiamy do lodówki i co jakiś czas ponownie masujemy. Mój schab spędził w lodówce pełne 24 godziny, ale 8 godzin powinno w zupełności wystarczyć. Zabieramy się za pieczenie. Zanim jednak mięso trafi do piekarnika, marynatę odlewamy do osobnego naczynia. Zachowujemy ją, ponieważ przyda nam się na późniejszym etapie przygotowań. Schab przekładamy na dużą blachę do pieczenia. Przykrywamy go luźno folią aluminiową, żeby ochronić go przed temperaturą górnej grzałki. Blachę z mięsem wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza, grzejącego funkcji góra-dół, na środkową półkę i pieczemy zgodnie z zasadą 1 godzina na kilogram mięsa. Przez pierwszą godzinę mięso powinno pozostać pod przykryciem. Po tym czasie ściągamy z niego folię aluminiową. Podpieczone mięso oblewamy zachowaną wcześniej marynatą. Warto powtórzyć to kilka razy przez pozostały czas pieczenia. Dzięki temu góra mięsa powinna ładnie się przypiec. Schab ponownie trafia do piekarnika na około 20-30 minut już bez przykrycia. Mięso będzie gotowe, kiedy wewnętrzna temperatura przekroczy 70 stopni Celsjusza. Jeśli nie macie pod ręką termometra, możecie nakłuć mięso drewnianym patyczkiem. Kiedy soki wypływające ze schabu będą czyste, mięso jest upieczone. Gotowy schab wyciągamy z piekarnika i przekładamy na deskę do krojenia. Wstrzymujemy się jednak z porcjowaniem mięsa. Gdybyśmy rozkroili je już teraz, wszystkie soki wypłynęłyby z niego i zostalibyśmy z wysuszonym schabem, a tego przecież nie chcemy. Mięso owijamy kawałkiem folii aluminiowej i dajemy mu odpocząć przez około 10-15 minut. Dzięki temu zatrzyma całą wilgoć w środku. W tym czasie możemy zająć się sosem. Płyn, który pozostał w blaszce do pieczenia, przelewamy do osobnego naczynia. Najlepiej przepuścić go przez drobne sitko, dzięki czemu pozbędziemy się wszelkich szumowin. Możemy również zebrać nadmiar tłuszczu unoszącego się na powierzchni płynu. Sos przelewamy do małego rondelka i podgrzewamy. Dodajemy do niego odrobinę masła połączonego z mąką w równej proporcji. Ja połączyłem łyżeczką masła i łyżeczką mąki, ale użyłem tylko połowy. Sos podgrzewamy, stale mieszając do połączenia się tłuszczu i mąki z płynem. Kiedy sos delikatnie zgęstnieje, ściągamy go z ognia. W tym samym czasie możemy zająć się plastrami ananasa. Najlepiej użyć świeżych, ale jeśli macie pod ręką tylko takiego z puszki, tak jak ja, też możecie go wykorzystać. Na patelni grillowej rozgrzewamy odrobinę oleju i wykładamy na nią plastry owocu.
Grillujemy je przez około 3 minuty z każdej strony, aż nabiorą pięknego koloru i delikatnie zmiękną. Gotowe plastry ściągamy z patelni i zabieramy się za porcjowanie. Po 15 minutach możemy zdjąć folię aluminiową z mięsa. Upieczony schab najlepiej podawać od razu na ciepło. Wtedy mięso jest delikatne, mięciutkie i rozpływa się w ustach. Polecam ułożyć je na plastrach grillowanego wcześniej ananasa i polać przygotowanym, delikatnym sosem. Jeśli jednak nie zjecie całego mięsa od razu, świetnie nada się jako wędlina do kanapek. Nasz pieczony schab marynowany w soku ananasowym jest gotowy do podania. Można się częstować. Chwilę musieliśmy poczekać, ale nasz schab nareszcie jest gotowy. Próbujemy. Moi drodzy, dla mnie bomba. Mięso jest soczyste i mięciutkie. Ananasa w samym mięsie nie czuć aż tak bardzo, ale sok zrobił swoją robotę. To co jest wyraźne, to przyjemny aromat świeżego tymianku. Do tego mamy delikatnie przygrillowanego ananasa i leciutki sosik. Dodajcie do tego jakieś ziemniaczki i mamy obiad idealny. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze sposoby na schabik. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!